In the beginning, I steal you 5 minutes, not more, don't believe me, not more. 5 minutes about methodology of work, in my opinion, because it's important. Okay, we can talk a lot about volleyball, but for me it's important before to start, give you 5 minutes of my idea about methodology of work. Najpierw 5 minut, nie więcej, o metodyce pracy, metodologii pracy, tak jak trener pracuje. Uważam, że to jest bardzo ważne, zanim przejdzie do szczegółów systemu bloku. Okay, first of all, when we start to prepare one practice, to program some practices or to program some situations in the work, we have to know what we want to work and why we have to work. Because we know many exercises about many skills, but it's important to know what you are working in that moment and why, okay? Because as I tell you, we can share many exercises, but I don't know if in that moment we need to work this situation or you have to work another situation. So it's important every time to have these two questions in our mind. Trzeba zacząć sobie od zadania pytania, co i dlaczego, co w sensie, co chcemy osiągnąć, co chcemy opracować, wypracować i po co nam to jest potrzebne, po to, żeby móc, bo mamy pewien pakiet ćwiczeń, zadań do wykonania, ale należy sobie odpowiedzieć na te dwa pytania, zanim przejdziemy do dalszej części. Later, we have to know how to work and when, okay? Because the timing of the exercise in the develop of one team, in the develop of one player, is really important. Sometimes we need to go fast, for example, in some situation, but this is not the right step. We have to go step by step, and it's really important, but with the experience, making mistakes, I did many mistakes about this, okay? It's important to know which step we have to go to develop the level of the team and from the individual point of view. Kolejne pytania, to trzeba sobie odpowiedzieć, to jest jak i kiedy, czyli w jaki sposób będziemy nad tym pracować i w którym momencie przygotowań zespołu, ponieważ jest to bardzo istotne, żeby odpowiednie ćwiczenia, odpowiednie procesy przygotowawcze wprowadzać w konkretnym czasie przygotowań. And how is all the exercise that we know, okay? The level of the exercise is really important. Overall, if you work with youth team or if you work with one top team, is different. Okay, the level of the exercise maybe it's almost the same, but the difference that you ask is for sure big. And so you have to remember every time this. Że trzeba też pamiętać, jakie ćwiczenia, jaką pracę zadawać konkretnym kategoriom wiekowym, ponieważ wykonanie konkretnych ćwiczeń może się różnić w zależności od kategorii wiekowej, więc to jest dosyć istotne, jak dopasować trening do umiejętności i w którym momencie danej kategorii wiekowej. Then remember every time remember when you make one exercise, when you make one many exercise, to start from easy and go to hard, to know, to unknown, to simple, to complicate, to little, to much. Okay, this is really important to follow this rule, because sometimes we want to go to finish as more as possible, and maybe we start with exercise too much complicated. Maybe they are right like exercise. It's not wrong. It's not wrong, but maybe too complicated. It's better to start with easy exercise with not many repetition, and little by little to arrive, okay, to the top. Bardzo też ważnym jest, aby utrzymać zasadę zaprezentowaną na slajdzie, czyli rozpoczynać ćwiczenia od prostych w kierunku trudniejszych, od znanych zawodniczkom do tych nieznanych, od prostych do skomplikowanych i od mniejszej ilości powtórzeń do większej ilości powtórzeń. Może się zdarzyć tak, że oczywiście zaproponowane ćwiczenie trudne, skomplikowane jest właściwe, ale zaproponowanie go zawodnikom w nieodpowiednim momencie utrudni cały proces treningowy, dlatego trener hołduje tej zasadzie na slajdzie. And to work, you can use analytic method, synthetic method, global method. Okay, I don't want to stay to explain. You know, maybe if you want after I can answer, but okay, it's not useful to stop in this situation. Okay, could be useful, but not now. Okay, and using this situation, you can work maybe, you know, with young players you use more analytic method, with good top team you use more global method, okay, but this is are the three methods that you can use to work. Metody, zakładam, że metodologia pracy jest albo analityczna, syntetyczna, bądź tutaj zaproponowana globalna. I to zależy od tego, z jaką grupą się pracuje. Trener nie chce teraz się rozwodzić i wchodzić w szczegóły, ale jest otwarty na pytania. Jeżeli
byście Państwo byli zainteresowani. So it's really important when we prepare one practice, when we program one season, to know which are our priorities, because we don't have so many times, okay? Also in the top teams, we think that we can work, but it's not true. We don't have many times to work. So we need to know, we need to understand which are the big priorities that I have in my team. Żeby zacząć pracę, należy określić priorytety na dany sezon. Wydawałoby się, że w grach zespołowych, w zespole, w pracy z zespołem mamy dużo czasu, a to nie jest prawdą, więc bardzo istotne jest, żeby określić priorytety na dany sezon. Today we talk about block, okay? So the question is, which are the goals in block? In my opinion, the three main goals are to block, okay, make point. Block double plus means that you have to make point, okay? But it's difficult, we know. So could be good also to touch the ball, okay? Or block must be useful to help the defense. These are the three goals, main goals, that I think it's important to work when I work block. Dzisiaj będziemy mówić o bloku i dla mnie najważniejszymi celami blokowania to jest sam fakt zablokowania, czyli zdobycia punktu po bloku, w sensie zablokowania piłki, może tak, no, żeby nie przeszła, prawda? No, wyblok zdaje się, czyli dotknięcie tego bloku, tak? Może spowolnienie wtedy trajektorii lotu piłki i pomoc w obronie. So to understand the priorities when I work block systems, also numbers can help me. I'm not a maniac about numbers, absolutely, but I like to watch, I like to understand some situation, what I have to work, respect what happened when I play, when my team play in the championship that is playing, which are the situations that more happen. Here, okay, sorry. Do oceny priorytetów, jakie muszę osiągnąć, jeżeli chcę pracować nad systemem bloku, pomagają mi wartości, cyfry. Nie jestem maniakiem, chodzi pewnie o statystyczne tutaj wartości, nie jestem maniakiem tych wartości, ale korzystam z nich, żeby opracować właśnie priorytety i nad czym będę pracował. Okay, to understand what happened in block, I studied 2 seasons ago 6 matches between Scandici, my team, and Busto Arsizio, same team, same level, 4th and 5th we arrived. We played 6 matches, 28 sets, so all tough matches. Okay, and at the end, my answer was how many balls, okay, when we play with the ball in the hand of the setter, or how many balls we play with eye ball, to understand what I have to work more during the practice, okay? Because many times for coaches, it's really important to study what happened, how can I do against a good setter in the first ball when the ball is good. Tomorrow we will talk about this. But at the end, in women volleyball are more the ball that we have to solve in the situation of eye ball, okay? Eye ball, defense, eye ball, cover, defense, eye ball, okay? So, to be sure, I studied this, and at the end, this was the result, okay? Dla opracowania tych priorytetów i nad czym miałbym pracować, pracowałem nad, czy obejrzałem mecze pomiędzy Busto Arsizio i Scandici. Przez ostatnie 2 sezony to było 6 meczów, 28 setów i chodziło mi bardzo o to, żeby zrozumieć, jaki był procent piłek rozegranych bezpośrednio przez rozgrywającą, krótkich, a piłek przyjętych i wystawionych w formule high ball. No i doszedłem do takich wniosków, tak? And this was the result, okay? Scandici attacks this number, okay, with double plus and plus. Busto, these balls, these numbers of ball, but this was attack with different balls. Almost eye ball. Okay, there are some free ball, but almost free ball, almost eye ball. So the result was that 71% of ball, okay, during the attack of Scandici or Busto was in eye ball. Czyli tutaj rezultaty tego opracowania statystycznego doprowadziły do takich wyników, co oznacza, że po lewej stronie było Busto Arsizio, po prawej Scandici. Chyba będę musiał użyć swojego głosu, ale myślę, że słychać mnie, prawda, czy nie?
ja zrozumiałem i tutaj też proszę o wybaczenie, że te 257 i 284 to są te piłki bezpośrednio rozegrane przez rozgrywającą, czyli no, lepsze niż piłki, czy też właściwsze niż te pozostałe, czyli 1336 piłek w formule innej niż bezpośrednio rozegrane przez rozgrywającą, tak? To są highball bądź inne, ale nie te z tak zwanym R++, nie wiem co to oznacza, ale tak przyjęcie. Panie trenerze, dziękuję uprzejmie. Is it clear? Tell me, because for me For them it's clear, for me it's not clear. Okay, but it's important. Okay, clear, perfect. So, when we work block system, we need to know this situation. Okay, now we will see two different situations. Okay, one part we talk about when the reception is good. Okay, situation of reception double plus and plus. Then we will talk about when reception is not good or there are situations in transition, okay, eyeball after defense, eyeball, 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 and this situation. Some little rules that I like to give to my team. Czyli najpierw omówimy jakby systemy bloku po dobrym przyjęciu, a później ewentualnie po tych przyjęciach mniej właściwych, czyli przy highball bądź innych nietypowych. Okay, for me it's important that my team knows two systems of block. Okay, read system and commit system. And commit to decide to go. Okay? Because many teams, I think they work a lot read system. It's okay, because if you work good, it's perfect. But the question is, after we will see some situation, why to use every time this system when maybe you can anticipate the situation, okay? The situation, the choice of the setter. And also, against some setter, it's not possible to play every time with read system, okay? I make the best example that you know very well. I play many times against Wolosh, okay? And if you play against Wolosh, every time waiting, reading, waiting, reading, waiting, reading, you can touch one ball on 10 if you are lucky, So sometimes you have to make one choice. Maybe the choice is wrong, but it's better for me, it's better to make one choice wrong than not to stay and be ready for the service of the team, not for the attack. Because you stay and the ball moves. After we will see some situation. So, stop. Bravo, bravo. Więc pracuję w dwóch systemach, znaczy uczę pracować moje zawodniczki w dwóch systemach. Pierwszy system to jest system czytania przeciwnika, czyli oczekiwania na akcję, na to, co wydarza się po przeciwnej stronie siatki i dopiero wówczas podejmowania decyzji, co robić. Drugi system, który za chwilę pewnie się pokaże, to jest system podejmowania decyzji jakby antycypowania, czyli wyprzedzania tego, co się wydarzy, co w opinii trenera może być właściwsze w sytuacji, kiedy mamy zespół, który bardzo dobrze gra i kiedy rozgrywająca przeciwnego zespołu jest na tyle dobra, że nie jesteśmy w stanie czytać jej gry i może zmylić blok. Czyli lepiej wtedy wówczas, zrozumiałem według trenera, podjąć decyzję o wyprzedzeniu ruchu, nawet gdyby miała to zła decyzja, niż odczekać i na czytanie przeciwnika. About the system, so normally this is the starting position. The player start close, middle blocker every time stay in the middle of the net. Position 2 and position 4 try to help to touch if there is the first time close to them. And what happened? I have first to follow the ball. I have to read also the setter movements and also to consider the state of the spiker. Follow the ball, what does it mean? Okay, you know. Okay, I don't look what happened, I don't look the spiker, I only look the ball when moves from the hands of the setter. Okay? In my opinion, against good setters, when the ball is close to the net, is really difficult. It's really difficult to stay, to help every situation. Read setter movement. Okay, in high level, it's difficult, but in some situations there are some setters that, for example, when we play 7, they stay with the hand in this way. Okay, and when we play back, maybe the ball is coming from 1, they move the back. Okay, so also this. And I think that as coaches, I am the first, we don't work this one. We have to work more this situation to stimulate, okay, the middle blockers to understand what happened, respect what the setter is doing. I repeat you, in high level it's difficult, but in medium level there are setters that is you can understand, you can read what she will play, respect
air movement. After situation, consider the state of the spiker. For example, I go until the end. Consider the state of the spiker. For example, easy. I receive one ball. I go with my knee on the floor. Okay, I don't have to stay. Okay, I read. I understand that the ball, they will not play with him, and we can move. W systemie czytania zwracam uwagę na następujące elementy. Przy ustawieniu bloku, w takim ustawieniu bloku należy, czy też sugeruję, trzy zasady. Podążanie za piłką, czyli obserwowanie, co się dzieje z piłką, która jest po przeciwnej stronie. Czytanie rozgrywającej, czyli ruchu, prawda, i tego, co robi rozgrywająca. I tutaj trener rozwodził się nad tym, że to jest dosyć trudne, jeżeli chodzi o wysoki poziom rozgrywkowy, bo zwłaszcza jeżeli rozgrywająca jest przy siatce i piłka jest po przeciwnej stronie blisko siatki, trudno jest czytać ruchy rozgrywającej. Na średnim poziomie rozgrywkowym jest to prostsze, bo niektóre rozgrywające potrafią, mają pewnego rodzaju przyruchy, bym powiedział może brzydko, które dają się odczytać, jeżeli chodzi o konkretne zagranie później, czy też wystawienie piłki. Tak? I ostatni punkt to jest wzięcie pod uwagę, co się dzieje z atakującą, czyli w sytuacji, gdy atakująca na przykład przyjmuje piłkę, tak, i upada, czy jest nieczyste przyjęcie w niewygodnej pozycji, no to możemy zrozumieć, że raczej nie będzie wykorzystana do tego, żeby wyprowadzić atak. Commit system, after I stop for questions. Okay, commit system. How we start normally? Normally we start with the two lateral player open, they don't help. Middle blocker maybe make one decision before to go in one side or on another side. After we will see what influenced this situation. Or what can happen maybe also, I decide to go, okay, they never play maybe against my opposite, and they play every time in this place, okay? And so I go in this situation. Maybe they never play, I don't know, 7 or super, so position 2 moves and middle blocker stay here and decide to go. Jeżeli chodzi o system, jakby ten commit, tak jak on tutaj użył słowa, czyli wyprzedzania ruchu, to ustawienia proponuję takie 3 ewentualne ustawienia pod siatką, albo przy dosyć dużym rozstrzale zawodniczek pod siatką, bądź w takich ustawieniach 2 i 1 po jednej bądź po drugiej stronie boiska. Tutaj już powtórzę szczegóły, za co przepraszam, już nie follow ja. Także okej, ale rozumiem, że Państwo zrozumieliście ten diagram bardziej niż ja. Także. For me, one important concept, please write if you write or remember, okay, this one, is that the problem of the block is not only of the middle blocker. For this reason, also position 2 and position 4 must know what we are doing. Now, because many times we have video with middle blockers, only with middle blockers. And why only middle blockers? Okay, maybe middle blockers are involved in all the situation of block. But the lateral player is really important. They know what's happened. Because, for example, this is one example. Position 2, okay, must know that, for example, in this situation, when they play 7, they never play super, and so position 2 must help, absolutely, must help position 3, okay? Position 4 in this situation, maybe they know that there is 1 and 0, for example, second line, they never play, and so I have to go and help. So I want to be clear about this. When we play in this system, okay, with commit system, it's really important that all the players knows what happened in block, okay? What I have to do if I'm position 2, position 4, and not only middle blocker. Tutaj tylko jest taka uwaga, że system bloku to nie jest tylko zadanie dla blokujących, a również dla zawodniczek na pozycji 2 i 4. Dobrze pamiętam, tak? Czy drugiej? Tak, 2 i 4. Więc istotnym jest, aby te zawodniczki też wiedziały, w którym momencie i kiedy pomóc blokującym w środkowym bloku w blokowaniu ataku, następującego ataku. W tej formule. Before questions, I want to show you some situation, okay? Example, when we decide to go and after we will
talk about all this situation. We will go back. Okay, I think that I have to push play. Play, play, play. I think that in the beginning there are bad choice. This one. Because when you choose, it's not possible to choose every time in a good way. But it's important sometimes to take decisions, to move, to go, to risk. Okay? Against Wallace is difficult. Okay, 7, they follow and they go. We follow and the ball goes back. We jump and we block. Okay, after block, we left 7 and we move on the other side. Maybe sometime was wrong. It's important. Okay, last. We move before and we try to touch. I think that it's important to understand what I mean. Against some setters, it's not possible to wait every time. Sometimes we make choice, okay, after we will see why we make these choices, okay, but we have to work also in practice, also for the direction, okay? Now in women volleyball, it's very difficult to block 1 against 1 against some players. So we have to go sometimes. We have to go to follow. Maybe there is many times that one player, more times that one player play one, okay, but maybe I leave the worst players 1 against 1 and I play with the best players with double block. Questions about the first part of read system and commit system? To be sure that I'm clear. Czy są pytania, jeżeli chodzi o tą pierwszą część, czyli system czytania i system decydowania się, też ruchu, wyprzedzania, antycypowania bloków? Słucham? Opcja. Bardzo słusznie, dziękuję. System opcji, tak? Okay. Tutto chiaro? I said in Italian. Okay, so we go, which are respecting, okay, respecting this situation. Setter futures. When I talk about setter futures, I mean the setter likes to play short or long way, okay? There are setters that like to play when the ball moves towards 2, they play 2, or there are setters that they like to play when the ball moves in 2 to open in 4, and the opposite, okay? This is the first about setter futures. Pierwsze, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to są cechy czy też przyzwyczajenia rozgrywającej, tak? Więc pytanie, żeby poznać, jak lubi grać rozgrywająca, do której pozycji rozgrywać po przyjęciu. The setter likes or not to repeat, okay? Maybe I said one ball, there is one setter that play with one player and no attack, no good block, okay? And maybe for 5 minutes, 10 minutes, she will never play with this player. Or maybe, no, she cannot hit the ball on the floor. Immediately after, the setter likes to repeat with this player, okay? Kolejną cechą, którą powinniśmy brać pod uwagę, to czy rozgrywająca lubi, czy pracuje w ten sposób, że powtarza akcję. Po nieudanej na przykład pierwszej akcji, czy znowu powtórzy tą samą akcję, czy też będzie szukała innego rozwiązania. Setter play or not with the receiver, okay? There are some players, if you look, okay, if you pay attention to the statistics, there are some players, some setters that when the attackers receive, they never play with the first ball.
So it's important to take decision in block to know if the setter use or not these features. Kolejną cechą trzeba zrozumieć, czy zapoznać się z tym, czy rozgrywająca gra w ataku zawodniczką, która przyjęła w danym momencie, czyli przyjmującą zagrywkę. Część wykorzystuje, a część całkowicie z tego nie korzysta, czyli nie używa zawodniczki, która przyjęła zagrywkę do wyprowadzenia ataku. Setters like to play opening or overhead. Okay, tomorrow we will see better some situation in the video. Okay, there are setters that like to play far, to call far first tempo and play back, for example, or they like to play over. Okay, they call, for example. Okay, they open. Okay, or and play here, okay? Or they overhead 7 and they play over, okay? So this is one situation that you can study. There are setters that play a lot to open or setters that like to play close the first tempo. Tutaj nie pomogę. Zakładam, że chodzi o kierunek rozegrania w tym wypadku. Także natomiast jak jest sformułowana, że jedna sformułowana jest, że to jest jako otwarta, tak? Rozegranie otwarte, a drugie ponad głowę, więc nie wiem, czy to ma sens, czy nie. So we talk. This one is one of the situations that we have to look to study about commit system. After, percentage of distribution. Percentage of distribution, we go. Okay. W tym wypadku procent w kierunku rozegrania. Percentage of distribution can depend from the setter called, the moment of the set, if the setter has one spiker of reference, if they place or not against the weaker blocker. About setter called, it's really important to understand which is the setter called. Because if you look only where the ball goes, okay, we don't understand nothing. I make this example, please tell me if it's clear. For example, I play 10 balls. I call, for example, 1, super, and super. Okay? And I play 8, 1, 1. Balls. And I call 1. Okay? Then other 10 balls, I call 7. And I play 1, 8, and 1. Okay? Clear? Not for me. Okay, after it's clear. Okay? If I don't look, if it's this setter call or this setter call, I look that they play 9 balls, 2 balls with middle blocker, and 9 balls with position 4. Okay? I don't have information. I have only the information that these setters doesn't like to play with the middle blockers. Please, translate. No, only this. Only this number. This number told me that... Z tej analizy wynika, że telling again that the setter does not like to play with the middle blocker, right? Okay, yes. Okay. Przepraszam, z tej analizy wynika, że rozgrywająca nie lubi grać na środkową blokę. No, I said that if you look which is the setter called, I have good information. Because if they call 1, so you play close, after she play 8 times, okay, 8 times with position 4, so middle blocker must move in this place. If she calls 7, she plays 8 times with position 2, so middle blocker has the information that they have to move in this side. Mamy tutaj liczby, że środkowa woła 1 albo przesunięty SUV i rozgrywająca wówczas gra do skrzydła 8 razy, no to wiadomo, że środkowa bloku przeciwnej drużyny ma wybrać to skrzydło, do którego jest grane więcej, czyli do 8 razy na prawą czy na lewą stronę. Okay. Second, it's really important about look the percentage of distribution, respect the moment of the set. Many setters start to play first time, but if you look, maybe it's 1-0, 2-0, 1-1, 4-4, then in the end of the set, they have percentage really different. So it's really important to know, if I want to make one decision when I'm 23-23, to know, okay, which is the percentage of the distribution. For example, I use video for my players, I don't know if I have,
with different color, okay, different colors when you look at the video. There is nothing, there is yellow, the score is yellow when we are 15, 20, and red when we are from 20 to 25. So when you look at the video, we can understand in the moment which is the moment of the set. Okay, every time that I show the video, I want that they can see the scores, okay, the score to understand if there is difference in this situation. No, kolejnym elementem, który należy brać pod uwagę, to jest moment danego seta, czyli w którym momencie, jaka jest punktacja w danym secie, bo niektóre rozgrywające inaczej grają na początku seta, a zupełnie inaczej inne decyzje podejmują, jeżeli set zbliża się do końca, na przykład powyżej 20 punktu. I na przykład korzysta z kolorów, zrozumiałem, podczas analizy wideo, po to, żeby zawodniczki przyzwyczaiły się, że jak oglądają analizę wideo i jest dany kolor na wyniku, żółty to jest jeszcze do 20, a czerwony to już jest powyżej 20 i wtedy wiadomo, że może być inna polityka, bym powiedział, rozegrania danej rozgrywającej. Or if they have one spiker of reference, almost every setter has one spiker that in the moment you know that the ball must go in that position. Okay, there are some setters that want to create, they want to do something strange, but at the end the result is not so good. Also for the coach is not so good, okay? For the head of the coach is not so good. But okay, we have to know about the percentage of distribution if there is one spiker of reference. Kolejnym elementem to jest tak zwany atakujący z wyboru, czy też ulubiony atakujący na danej rozgrywającej i każda rozgrywająca ma taką atakującą, którą po prostu lubi i wiemy, że w sytuacjach, kiedy trudnych, czy też niezadowalających wybierze tą atakującą. Tak? I oczywiście czasami zdarza się, że dana rozgrywająca nie skorzysta z tego rozwiązania i jeżeli przegra punkt, no to wtedy to nie jest dobrze odbierane nawet przez wtedy trenera podczas meczu. Tak? No, wiadomo, że nie skorzystała z tej atakującej. Fourth, about percentage of distribution if the setter likes to play against weaker blocker. Okay, there are setters that play. Maybe it's not every time the setter, could be also middle blocker. There are middle blockers that if you play one against one, they cannot touch one ball. And so maybe the setter is using this situation. So you have to make some decision, okay, or to jump, or to move, okay, respect this. No i ostatni element to jest granie przeciwko słabszej blokującej. I niektóre rozgrywające właśnie lubią tak, żeby grać, jeżeli wiedzą, że jest słabsza blokująca po przeciwnej stronie siatki, to lubią grać właśnie przeciwko tej blokującej. Again, when we talk about comment system, we look about setter futures, percentage distribution, now spike line and block line. I move and I show in the same time. Spike line means spiker's abilities, because we have some spike. It doesn't mean if there is one spiker that is good or not. Okay, we talk about this, okay, about when we talk about spikers of reference. We talk about the abilities of the spiker. I make one example. In many teams, okay, when the setter is in position 2, okay, middle blocker that normally play close must go and attack fast. It's clear the situation. Position 2, setter in 2, this situation. And many times, this is not the favorite ball of the middle blocker. Okay, there are also middle blockers, they attack really good in front and really good back. But normally, this ball is not the favorite ball. Okay, so looking at the abilities of this middle blocker, I can't go, okay, I can decide every time to play one against one and to concentrate against or ball in 4 or eventually pipe. Okay, this is one example when I talk about spikers' abilities. To może ja wspomnę. Chodzi o środkowe, które wiemy przed meczem już z przygotowania, że fast nie jest ich najmocniejszą stroną i wtedy zostawiamy blokujące 1 na 1, czyli zostawiamy fasta w pojedynczym bloku i przesuwamy się w kierunku pipe'a i lewego skrzydła, żeby wybrać te mocniejsze atakujące. When I talk about blockers' ability, it means that what really happened if you study the match, okay, happened many times, for example, when I have the setter, my setter, for example, that is sometimes not so good in block, blah, blah, blah,
okay, they play more in front. When there is the opposite, they play more back. Okay, really easy. You say, oh, I know. Yes, everybody knows, but sometimes middle blockers doesn't understand, doesn't know, because they stay in the same way if there is the setter or if there is the opposite. Okay? Jest też ważne, żeby blokującej przypominać o tym miejscu, w którym jest, bo nie zwracają uwagi na to, czy jest atakująca pod siatką, czy jest też rozgrywająca po drugiej stronie, a to jest ważne w ustawianiu bloku.